No hej, witajcie na kanale V-Repair. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie ostatnich czasów. Maszyna czy człowiek? Autopilot czy kierowca? Serdecznie Was zapraszam. Oglądajcie. Do tego materiału mam dwojaką inspirację. Przede wszystkim zainspirował mnie kontakt z warszawskim WORD-em i tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję panu psychologowi, który współpracuje z warszawskim WORD-em, bo informacje od niego uzyskane, wiedza, którą mi przekazał, która jednocześnie była odświeżeniem wiedzy, którą uzyskałem na studiach dawno temu, no pomogła mi znaleźć inspirację mocną do tego, żeby po prostu zająć się ponownie tematem autopilota i porównaniem autopilota do kierującego. Druga sprawa to ostatnio dosyć często pojawiają się informacje i filmy na temat autopilota. Autopilot nie schodzi z wokandy. No i pojawiają się też urządzenia, które autopilota hakują w Teslach. Można tego autopilota tutaj nawet na polskich drogach testować. My niestety ze względu na to, że prowadzimy przedsiębiorstwo duże, wiarygodne, no nie możemy sobie pozwolić na tego typu działania. Wiemy, jak to robić, no ale musimy się jakby poruszać w świecie przepisów i możliwości i wskazówek producenta. Także odniosę się do tego, co robią inni, ale jest to też dla mnie pewnego rodzaju inspiracją i tak to traktuję. No i zacznijmy od tych rzeczy podstawowych, bo muszę tutaj wywieść jakby różnicę pomiędzy osobą kierującą, człowiekiem, a autopilotem od bardzo podstawowych informacji. Taką najbardziej podstawową informacją jest to, że człowiek, Homo sapiens, nasz gatunek, istnieje między 200 a 300 tysięcy lat. Przekłada się to na mniej więcej od 8 do 12 tysięcy pokoleń, tak? Czyli między 8 a 12 tysięcy pokoleń ludzi do dzisiaj żyło na Ziemi. Tak? My jesteśmy tym na przykład w cudzysłowie 12-tysięcznym, może nie my, ale nasze dzieci są 12-tysięcznym pokoleniem. W przeciągu tego okresu, tych 12 tysięcy pokoleń, przez tylko ostatnie 4 pokolenia poruszamy się średnio jako istoty z prędkością między 80 a 100 km na godzinę. Przez cały poprzedni okres poruszaliśmy się z prędkością między 4 a 6 km na godzinę. I cała nasza percepcja i umiejętność poruszania się w terenie, tak, postrzegania różnych przeszkód, omijania ich, interakcji z otoczeniem rozwijała się właśnie przy takim założeniu i w takim środowisku, gdzie my poruszaliśmy się z prędkością 6 km na godzinę. Ja będę później do tego dochodził, także krok po kroku dojdziemy, o co mi tu chodzi w tym wszystkim. Przyrównując 6 km na godzinę. 6 km na godzinę, moi drodzy, to jest 1,6 metra na sekundę, oczywiście znowu w zaokrągleniu. 60 km na godzinę to jest 16 metrów na sekundę, czyli w przeciągu sekundy pokonujemy 16 metrów, a 120 km na godzinę, czyli tak jak poruszamy się po tej ekspresówce teraz, akurat my tyle nie jedziemy, ale taka jest dopuszczalna, to jest 33 metry na sekundę. Czyli w przeciągu każdej sekundy, kiedy do Was mówię, pokonujemy 33 metry, czyli bardzo spory dystans. Dlaczego to jest ważne? Bo te nasze mózgi, które były takie same 300 tysięcy, czy tam 250 tysięcy lat temu, znowu, ja tutaj nie chcę dociekać szczegółów, ci, którzy wiedzą dobrze lub mają tą wiedzę zgłębioną, mogą tutaj poprawić, chodzi o zakres. Czyli te nasze mózgi, które istnieją te 200-300 tysięcy lat w tej samej formie, one na początku poruszały się z prędkością 1,6 metra na sekundę. I na razie te informacje z prędkością zostawię z boku. Bo teraz jest kolejna rzecz, czyli nasze możliwości poznawcze. Człowiek wchodzi w interakcję z otoczeniem swoimi zmysłami i różne procesy w mózgu człowieka przebiegają różnie. Natomiast są procesy, które przebiegają szeregowo. Co to znaczy? Czyli niektóre procesy w naszym mózgu, to co robimy, to co postrzegamy, jest uszeregowane. Czyli nie jesteśmy w stanie poznawać pewnych rzeczy w tym samym czasie jednocześnie. Czyli nie jestem w stanie na przykład widzieć tego, co jest tu i tego, co jest tutaj w tym samym czasie. Muszę odwrócić wzrok, czyli najpierw zobaczę samochód z przodu, a później zobaczę samochód z boku, bo mówię o tym swoim patrzeniu tunelowym i jestem to w stanie zrobić tylko w jednym czasie. Tak? Czyli nie jestem w stanie tego zrobić w jednej sekundzie, czy tam w jednym ułamku sekundy, w tym samym czasie zobaczyć dwóch obiektów. I to jest nasze ograniczenie poznawcze, czyli jesteśmy w stanie skupić uwagę na czymś jednocześnie tylko raz. No i dlatego wyróżniamy widzenie centralne, czyli ten samochód, który jedzie przede mną, na który się głównie patrzę w momencie, kiedy jadę prosto, i widzenie peryferyjne, czyli to, co widzę po bokach. I tak naprawdę mój mózg w zasadzie odbiera tylko to, co widzimy z przodu. My w ciągu sekundy jesteśmy w stanie popatrzeć na 15 obiektów. Tak? Czyli jadąc teraz samochodem w przeciągu sekundy, ja sobie wybieram 15 punktów, których robię zdjęcia. Czyli moje widzenie to nie jest widzenie ciągłe, tylko to jest zrobienie takich po prostu zdjęć, snapshotów
w cudzysłowie oczywiście z angielskiego, rzeczywistości, tak? Czyli widzę ten samochód teraz, patrzę na drugi, to jest drugi punkt patrzenia i w przeciągu sekundy ja mogę na przykład zrobić 15 zdjęć tego samochodu z przodu albo zrobić wiele zdjęć, na przykład patrzeć w lusterko, patrzeć w drugie lusterko i też znowu wykorzystać tą sekundę na te 15 punktów. Natomiast bardzo często, i tutaj też znowu pokażemy Wam taki filmik, mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać w całości, jeżeli nie, to damy Wam linka na dole, bo musimy zobaczyć na jakich warunkach odbywa się korzystanie z zewnętrznych materiałów na YouTubie. Zwróćcie uwagę i skupcie się na tym i policzcie, ile podań wykonała drużyna białych. Ilość podań to dokładnie 13. Ale czy widzieliście przechodzącego niedźwiedzia? To obejrzyjmy jeszcze raz. Widać wyraźnie, że w momencie, kiedy skupiamy naszą uwagę na czymś, te rzeczy, które dzieją się dookoła, one są. My je widzimy tym naszym postrzeganiem peryferyjnym, ale one nie docierają do naszego umysłu. Właśnie dlatego, że nasze procesy poznawcze są tutaj uszeregowane. Czyli nasze skupienie jest na jednym elemencie, a elementy dziejące się dookoła po prostu się odbywają i my ich bardzo często nie dostrzegamy. I to jest chyba jedna z większych niedoskonałości tego naszego widzenia, która wzmocniona jest też tym, i wrócę teraz do tych 6, 60 i 120 km na godzinę, tym, że ten nasz mózg starożytny, tak, pochodzący z dawnych czasów, kiedy de facto w zasadzie od 4 zaledwie pokoleń poruszamy się z prędkością większą niż 80 km na godzinę średnio, jako ludzie, mając te dwie niedoskonałości, czyli niemożność zeskanowania rzeczywistości tak szybkiej, tymi 15 punktami na sekundę, no bo tak, 15 punktów na sekundę przy prędkości 120 na godzinę 33 metry pokonamy, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie wszystkiego zobaczyć. Dlaczego pomimo tak wielu niedoskonałości wypadki nie dzieją się masowo? To jest dosyć ważna odpowiedź, bo nie możemy powiedzieć, że człowiek jest zły, niedoskonały i nie daje sobie rady, no bo jakoś wszyscy jeździmy, pokonujemy czasami bardzo duże dystanse i dojeżdżamy i żyjemy na co dzień. Dzieje się tak dlatego, że mamy przepisy, tak? Czyli po to powstały normy, po to powstały przepisy, i po to mniej więcej wszyscy się do nich dostosowują, abyśmy mogli bezpiecznie dojechać, bo gdyby wszyscy łamali przepisy, to nasze samochody wyglądałyby tak, jak wyglądają w Egipcie. Jakby ktoś nie wiedział, to przy okazji zachęcam, żeby sobie wyszukać jakieś filmy, jak wyglądają samochody w Egipcie. Wszystkie samochody w Egipcie są potłuczone, pogniecione i powypadkowe tak naprawdę. Właśnie dlatego, że ludzie nie mają przepisów, albo nawet jak są przepisy, to ludzie ich notorycznie nie przestrzegają i dlatego te samochody tak właśnie wyglądają. Natomiast u nas mamy przepisy, mało tego, te przepisy się mocno zaostrzają ostatnio i mniej więcej staramy się te przepisy przestrzegać. Dlatego jadąc na tym pasie mam zaufanie i mogę przyjąć założenie, że samochody obok mnie będą mnie w taki, a nie inny sposób wyprzedzać, że ta lampa nagle nie wyskoczy mi na drogę, że samolot mi nie wyląduje na pasie i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że mamy zasady ogólne fizyki, które oczywiście też w większości przypadków obowiązują i mamy ogólne zasady ruchu drogowego, których wszyscy się mniej więcej trzymają i dzięki temu możemy się poruszać bezpiecznie, a nie dzięki temu, że jesteśmy super kierowcami. Bo tak po prostu nie jest. Mamy niesamowitą niedoskonałość poznawczą i to wynika właśnie z tego, że mamy po prostu zdolności poznawcze odziedziczone po naszych przodkach sprzed tysięcy lat, setek tysięcy lat i one się nie rozwinęły u nas, tak? Czyli nie mamy rozwiniętej percepcji, a dwa, procesy poznawcze, czyli skupienie, akurat w tym wypadku skupienie jest procesem szeregowym, czyli jesteśmy w stanie być skupieni tylko na jednej rzeczy jednocześnie. I to jest coś, co powoduje, że teraz muszę przejść powolutku do autopilota. No i teraz musimy podejść do takiego głębszego porównania pomiędzy człowiekiem, którego już przedstawiłem jako niedoskonałego, człowiekiem kierowcą, a maszyną, autopilotem. Dlaczego uważam, że ostatecznie autopilot będzie lepszy? Mimo iż ja spróbuję teraz wyodrębnić takie rzeczy, w których autopilot jest lepszy teraz i w których wciąż człowiek jest lepszy teraz. No, w czym jest autopilot lepszy? Autopilot przede wszystkim ma pełną percepcję. Tak, czyli taki samochód, nawet w którym ja się poruszam teraz, Tesla Model 3, ma kamery dookoła, we wszystkich kierunkach, ma sensorykę, widzi wszystko i widzi wszystko jednocześnie. I ma taką samą uwagę skierowaną na wszystkie procesy jednocześnie. To jest przewaga i mało tego, pracuje 24/7. Czyli w momencie, kiedy ja używam tego samochodu, to wszystko pracuje. Tak, i wspiera moją percepcję w tej chwili, a gdybym jechał na autopilocie, to zastępowałby moją percepcję. Czyli samochód postrzega tą rzeczywistość
wszędzie, widzi ją lepiej, bo ma lepszą rozdzielczość, widzi w nocy, bo ma po prostu podczerwień, która pomaga mu w widzeniu przeszkód w nocy. Nie biorąc pod uwagę tylko Tesli, musimy pamiętać o tym, że inne samochody mają tą percepcję jeszcze bardziej rozszerzoną, tak? Czyli Tesla korzysta głównie z kamer, natomiast inne pojazdy korzystają jeszcze z lidarów, radarów, a nawet czujników ultrasonicznych w tym bliskim położeniu przeszkód. Więc ta percepcja, raz, że ona jest ciągła, dwa, że jest dużo bardziej rozszerzona i rozszerzona jest na różne inne widma, tak? No bo radar widzi w innym widmie, lidar z kolei jeszcze w inny sposób widzi rzeczywistość dookoła, więc to jest coś, co jest nieosiągalne dla człowieka gołym okiem. I ta dookulność też dla człowieka nie jest osiągalna, no bo nie mamy oczu dookoła głowy, nie jesteśmy w stanie w czasie jazdy odwrócić głowy do tyłu. W ogóle nie powinniśmy tego robić. Więc to jest ta pierwsza przewaga autopilota. Kolejna przewaga maszyny nad człowiekiem, autopilota nad człowiekiem jest taka, że autopilot nie podlega emocjom, czyli autopilot z reguły patrzy na rzeczywistość taką, jaka ona jest i dokonuje oceny matematycznej tego, co ma zrobić, a nie oceny emocjonalnej. Czyli oczywiście tutaj będę trochę bezwzględny, ale patrząc na to matematycznie, autopilot w momencie sytuacji awaryjnej, zakładam oczywiście idealne jego działanie, wybierze przejechanie jednego pieszego zamiast na przykład wjechanie w przystanek pełny pieszych, a na przykład człowiek, uciekając przed zającem, który wbiegnie na drogę, może przejechać innych pieszych, którzy znajdują się na przykład na chodniku. I to jest taka sytuacja, która pewnie też się dosyć często zdarza. Tak, ludzie mają takie po prostu działania emocjonalne, które są nieracjonalne. Tak, zdecydowanie lepiej, ja nie chcę być bezwzględny, nie chcę być poczytany za kogoś, kto tak, inaczej tak myśli, bo ja oczywiście emocjonalnie bardzo ciężko było mi przejechać królika, ale wolałbym przejechać tego królika, niż zabić na przykład 3 osoby, które znajdują się w tej chwili na chodniku. I to jest ta gigantyczna różnica pomiędzy maszyną a człowiekiem w tym wyborze. Tak? Czyli maszyna w takich wyborach dokonuje najlepszego możliwego scenariusza, tak żeby spowodować najmniejsze możliwe straty. A przynajmniej tak powinna działać, tak? Bo takie są algorytmy działania maszyn, czyli one dokonują najlepszych możliwych wyborów, a człowiek dokonuje wyborów w sposób emocjonalny. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna i jest kolejną przewagą maszyny nad człowiekiem w tym wypadku, jest to, że człowiek ulega też różnym stanom. Oprócz tego, że ma emocje, ma też różne stany, czyli jest zmęczony na przykład, albo nie wiem, akurat spożywa jakieś leki i te leki wpływają na jego percepcję. To się często zdarza, nawet nie jesteśmy często świadomi, że niektóre leki potrafią wpływać na naszą percepcję i ocenę i na przykład nie doczytamy, że po tych lekach nie powinniśmy prowadzić, albo przynajmniej powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na nasze otoczenie i zachować szczególną ostrożność. No i teraz popatrzmy sobie na autopilota, na maszynę, która de facto nie ma takich stanów. Tak? Ona po prostu działa cały czas w ten sam sposób, niezachwiany. Tak? Jedyne, co może zachwiać działaniem tej maszyny, to jest albo zły wsad informacyjny, czyli nie wiem, zafałszowanie obrazu, albo brak dopływu prądu, albo jakieś innego typu sytuacje, typu przegrzanie procesora. Tak? Ale wtedy też maszyny mają jakieś rozwiązania awaryjne, tak? Czyli natychmiastowe zatrzymanie, wstrzymanie procesów. Generalnie jest bardzo dużo procedur bezpiecznościowych, które powodują, że ta maszyna wciąż jest bezpieczniejsza od człowieka, a mimo to prawdopodobieństwa wystąpienia takich sytuacji w maszynie, czy w autopilocie tym konkretnym, który znajduje się chociażby w tej Tesli, jest dużo mniejsze niż to, że na przykład ja dostanę nagle zawału, albo wylewu, albo cokolwiek innego się stanie, albo nie wiem, się okaże, że leki, które przyjmowałem dzisiaj rano, miały na mnie taki wpływ, że nie jestem w stanie prowadzić. Tak? I to prawdopodobieństwo tych zdarzeń przy ilości kierowców dookoła, ich różności w zakresie reakcji na pewne bodźce, w zakresie stanów emocjonalnych, w zakresie nastroju w dany dzień jest dużo większe niż w przypadku autopilota. Każdy autopilot będzie działał zawsze tak samo. I to jest też ta gigantyczna różnica. W tej nieskończonej ilości, oczywiście skończonej, ale powiedzmy w gigantycznej ilości kierowców mamy różne stany, różne możliwości intelektualne, różną nawet możliwość widzenia, tak? Czyli ja mam gorszy wzrok, ktoś inny ma lepszy wzrok i to jest ta mnogość sytuacji, które powodują niesamowite różnice pomiędzy kierowcami i pomimo istniejących przepisów wciąż dochodzi do wypadków, bo dochodzi do wypadków, a Polska tak przy okazji jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o wypadki, nadal, aczkolwiek tutaj też trzeba dodać, że ilość wypadków w Polsce dramatycznie spada od lat 90. Głównym powodem spadku ilości wypadków w Polsce nie jest polepszenie się zachowań kierowców.
czy nawet wzmożone sankcje wobec kierowców, mówię tutaj o mandatach karnych i tak dalej, ale przede wszystkim rozwój infrastruktury drogowej. I tutaj ci, którzy pamiętają, a ja pamiętam doskonale lata 90. versus dni obecne, taki dojazd chociażby z mojego rodzinnego miasta Szczecina do Warszawy w latach 90. czy na początku lat 2000 to był czasami nawet 8-godzinna wycieczka, która wymagała od nas bardzo częstego na przykład wyprzedzania, które jest procesem szczególnie angażującym percepcję naszą i niebezpiecznym, jednym z najniebezpieczniejszych manewrów na drodze. Mówię tutaj o drogach po jednym pasie w każdą ze stron, a w tej chwili tak naprawdę z Warszawy do Szczecina mogę dojechać już prawie 2 trasami bez tego manewru, tak? Czyli nie muszę go w ogóle stosować, bo mogę jechać cały czas drogą dwupasową ze swoją prędkością i nie interesuje mnie to, co się dzieje po przeciwległym pasie ruchu, tak? Bo przeciwległy pas ruchu jest odgrodzony. Także pierwszym i najważniejszym czynnikiem, który się zmienił, to są warunki drogowe i to wpłynęło na to, że w Polsce tych wypadków jest mniej. No teraz jedyną drogą do tego, żeby to jeszcze bardziej zmniejszyć, no to oczywiście będą sankcje, no i być może autopilot, ale do tego to jeszcze może z czasem dojdziemy. Patrząc tak bardzo chłodnym okiem, autopilot naprawdę ma dużo przewag nad człowiekiem i jest tylko jeszcze jedna rzecz, w której człowiek wydaje się mieć wciąż jeszcze pewną przewagę nad autopilotem. Ta przewaga to jest podejmowanie decyzji i moc obliczeniowa. Oczywiście ja jeździłem autopilotem w Stanach Zjednoczonych i autopilot podejmuje bardzo fajne decyzje, ale też popełnia bardzo duże błędy i wydaje się, że autopilot wciąż jeszcze ma ograniczone funkcje decyzyjne, tak? Czyli autopilot ma czasami problem z podjęciem właściwej decyzji i często się myli. Człowiek tutaj ma akurat dużą przewagę nad autopilotem w kontekście odnalezienia się w sytuacji niespodziewanej. Ja tutaj się odwołam do tego materiału, który już kiedyś na temat autopilota kręciliśmy, że de facto drogą do rozwoju funkcji autonomicznych jest przede wszystkim to, żeby ten autopilot, czyli ten komputer, który zawiaduje jazdą pojazdu w jakichś tam warunkach, przede wszystkim umiał odnaleźć się w obojętnie jakich warunkach. Czyli żeby on umiał wchodzić w taką interakcję z otoczeniem, żeby rozpoznawać to otoczenie, nawet gdyby było ono naprawdę trudne do rozpoznania, czyli nie będzie to standardowa droga, tylko jakaś droga polna i tak dalej, i będzie w stanie sobie w tej sytuacji poradzić. No i te same problemy miały pierwsze nawigacje. Ja na przykład osobiście, jak korzystałem z pierwszych nawigacji, takich jeszcze na automapie, to one potrafiły mnie naprawdę przez głęboki las przeprowadzić, bo ona nie umiała odróżnić na przykład rodzajów dróg. Dlatego to też jest ważne, żeby te komputery zyskiwały tą moc obliczeniową i umiały podejmować coraz bardziej autonomiczne decyzje. I ja te autonomiczne decyzje widziałem też wiele razy, chociażby prowadząc autopilota w Stanach Zjednoczonych, kiedy autopilot umiał reagować na ludzi znajdujących się na poboczu, policjanta kierującego ruchem. Ten autopilot już umiał reagować poprawnie i zareagował dokładnie tak, jak ja bym zareagował, natomiast odnoszę wrażenie, że człowiek tutaj decyzję podejmuje szybciej i ma większą jednak wciąż moc obliczeniową niż taki zwykły autopilot. Natomiast sensoryka nasza w tym wypadku jest dużo gorsza. Kolejna rzecz, która moim zdaniem też w zasadzie determinuje to, że autopilot stanie się koniecznością, jest to, że my też mamy coraz więcej bodźców dookoła. Ja wiem, że w tej chwili wyszły w Polsce i w wielu krajach przepisy, które zabraniają używania na przykład telefonu podczas jazdy, co nie zmienia faktu, że ja Wam też pokażę, tutaj będą przebitki do filmów związanych z ludzką percepcją, tak? I jak człowiek na przykład, na co człowiek patrzy w momencie, kiedy jeździ samochodem. I w momencie, kiedy mamy taki ekran jak tutaj w Tesli, a tych ekranów jest coraz więcej, przypominam, że samochody chińskie na przykład mają też po parę ekranów, to rozprasza naszą uwagę. Ja już abstrahuję, że i tak ludzie używają tych telefonów i to gigantycznie rozprasza naszą uwagę i przypominam też, że odnoszę to też do tego, co było mówione wcześniej na temat naszej uwagi i jej uszeregowania, czyli w momencie, kiedy skupiamy naszą uwagę na ekranie czy na telefonie, no to wszystko inne staje się tłem, nawet to, co dzieje się przed nami. Także też zwróćcie na to bardzo szczególną uwagę, ale w drugą stronę patrząc, no nie jesteśmy w stanie zatrzymać rozwoju. Współczesne, nowsze, młodsze pokolenia, one są w zasadzie przyrośnięte do telefonów i one widzą świat bardzo często głównie z perspektywy telefonu i dla nich oderwanie się od tego świata internetu jest prawie niemożliwe. I owszem, możemy wprowadzać sankcje, możemy wprowadzać przepisy, natomiast raczej to się skończy sposobami na omijanie przepisów i różnego rodzaju ciekawymi sytuacjami prawnymi niż załatwieniem tematu. Moim zdaniem załatwieniem tematu, i tutaj powiem to bardzo wprost, jest wprowadzenie autonomiczności jazdy. Ja, tak jak zresztą wiecie od samego początku, ten wywód oczywiście był pod pewną tezę,
I znowu, jeżeli uważacie inaczej, macie ku temu jakieś argumenty, to zapraszam bardzo mocno do dyskusji na dole, bo ja liczę na tą dyskusję. Ta dyskusja bardzo dużo wnosi do mojego sposobu myślenia też. Bo często się zdarza, że moje tunelowe myślenie, tunelowe myślenie w wypadku autopilota może być mylne, tak? Może macie lepsze opinie, lepsze zdanie, wiecie coś więcej, macie coś zbadane i jesteście w stanie to udowodnić. Oczywiście komentarze jakieś takie niemiłe, czy po prostu zwykłe, chamskie będę usuwał. Ale wracając do mojego przekonania. Moje przekonanie jest takie, że patrząc na coraz młodsze pokolenia, które coraz częściej korzystają z danych, albo inaczej z kontentu, czyli tych treści, już nie będę posługiwał się anglicyzmami, z tych treści internetowych w sposób notoryczny i wchodząc w interakcję z tymi treściami, ze swoim środowiskiem, tak? No bo teraz życie społeczne też się przeniosło bardzo mocno do internetu, to pokolenie nie będzie w stanie po prostu usiąść za kierownicą i skupić się cały czas trzymając kierownicę. Dlatego uważam, że rozwiązaniem tego problemu i obniżeniem ilości wypadków, bo też chciałem Wam zwrócić uwagę, że największa ilość wypadków, takie statystyki też sobie przeglądałem, to jest przejechanie pieszego. I to przejechanie pieszego się odbywa w dwójnasób. Po pierwsze z tego względu, że kierowca nie miał należytej uwagi, czyli na przykład właśnie trzymał telefon w ręce, ale też i piesi nie mają należytej uwagi, bo korzystają z telefonu. Więc nie jesteśmy, nawet gdybyśmy byli idealni, nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich problemów, bo będziemy skupieni, będziemy trzymać dwie ręce na kierownicy, będziemy jechać do przodu, ale wskoczy na drogę ktoś będzie miał słuchawki na uszach i będzie akurat przeglądał telefon. I co wtedy? No i to nie ma znaczenia, czyja jest wina. Wydarzy się kolejne nieszczęście i musimy po prostu na to znaleźć receptę, a receptą na to będzie po prostu 24/7 percepcja i analiza danych i podejmowanie właściwych, racjonalnych decyzji przez maszynę. Dlatego ja jestem zwolennikiem autopilota. Dlaczego dodatkowo ja osobiście jestem zwolennikiem autopilota i chciałbym, żeby autopilot był oficjalnie wprowadzony w Europie, bo to, że w innych krajach jest to super, ale my niestety w Europie nie możemy z tego legalnie korzystać. Na długich trasach, kiedy robię długie przeloty, na przykład z Polski do Hiszpanii, 90% czasu w ogóle nie chce mi się prowadzić samochodu. To nie sprawia mi żadnej frajdy. Takie siedzenie i trzymanie kierownicy, patrzenie do przodu jest męczące. Człowiek dojeżdża z przystanku na przystanek, z jednego superchargera na drugi i jest po prostu coraz bardziej zmęczony. To jest męcząca operacja. My musimy cały czas mieć skupioną uwagę, musimy obserwować, co się dzieje dookoła, musimy wyprzedzać, musimy zmieniać pasy. To wszystko angażuje nasz umysł. I ja bym wolał ten męczący proces zastąpić na jazdę autonomiczną. Dodatkowo ta jazda autonomiczna spowodowałaby, żeby całkowicie byłbym wyzuty z emocji związanych z jazdą samochodem. Bo często towarzyszą nam takie też negatywne emocje. A ty coś tam, wyprzedziłeś mnie, to ja ci pokażę i tak dalej, i tak dalej. A w momencie, gdybyśmy poruszali się pojazdem autonomicznym, no to nasza uwaga się koncentruje na innych rzeczach i to, co się dzieje dookoła, nie jest dla nas ważne. Bo kolejna rzecz, którą zauważyłem jeżdżąc samochodem już naprawdę długie lata, jest taka, że jakbyśmy nie zasuwali, to oszczędność czasu jest po prostu żadna i znikoma. Czyli przekładając to na taki bardzo bezpośredni język, czy będę zapindalał 120, czy będę jechał 100, nie zrobi wielkiej różnicy w ostatecznym czasie dojazdu. Jestem więc absolutnym zwolennikiem autopilota. Mało tego, bardzo fajnie się jeździło autopilotem w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie był nieomylny, ale mimo wszystko był lepszy ode mnie jako kierowcy. Pozwalał mi cieszyć się otoczeniem, a niekoniecznie cały czas trzymać ręce na kierownicy. Może nie to, że podziwiam, ale uważam, że ci pionierzy, którzy próbują tutaj jakoś odblokowywać to FSD, mają pewną rację w tym, co robią, aczkolwiek ja nie jestem zwolennikiem takiego działania i też przypominam Wam, że w momencie, kiedy spowodujecie wypadek, jadąc na full self-driving, to cała odpowiedzialność spadnie na Was i nie dostaniecie pieniędzy z ubezpieczalni. Także nawet jeżeli coś takiego robicie, bardzo mocno zwróćcie uwagę na to, w jakich to okolicznościach robicie, bo jeżeli spowodujecie tragedię w ruchu lądowym, to koszty, które będziecie ponosić, będą gigantyczne. Ja już nie wspomnę o kosztach moralnych. Także bardzo, bardzo uważajcie, ale z drugiej strony wszystkich Was proszę o to, tych, którzy myślą tak jak ja, żebyście głosowali rękoma i nogami za tym, żebyśmy jak najszybciej w Europie mieli autopilota. A jeżeli macie inne zdanie, to zapraszam do kulturalnej dyskusji pod tym filmem. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, bo Wasze subskrypcje to jest coś, co pozwala mi jeszcze ciężej pracować. Trzymajcie się, cześć!